Cześć, witajcie na kanale ADBL Protect. Dzisiaj pokażę Wam, jak w profesjonalny sposób przygotować samochód do oklejenia folią PPF. Proces rozpoczniemy sobie od mycia wstępnego, następnie mycie właściwe, dekontaminacja chemiczna i mechaniczna. Zostańcie z nami do końca, ponieważ na końcu opowiem Wam oraz pokażę, jak uniknąć wypadających zanieczyszczeń z krawędzi w przednim zderzaku oraz na całej reszcie samochodu. Jak już wspomniałem, robimy to w sposób profesjonalny, dlatego zaczynamy najpierw od ściągnięcia biżuterii oraz jakichkolwiek akcesoriów, które mamy na sobie, tudzież elementów garderoby, które mogą nam porysować samochód. Gdy pozbędziecie się już akcesoriów, zakładamy ochronę osobistą, czyli rękawiczki i przechodzimy do mycia wstępnego z pianą aktywną. Ale jeszcze zanim to zrobimy, demontujemy takie elementy, jak chociażby tablice rejestracyjne. Piana aktywna działa już sobie na samochodzie, pozwolimy jej poleżeć parę minut i przejdziemy do jej spłukania, a następnie przejdziemy do mycia właściwego. Użyjemy sobie szamponu ADBL Shampoo Bi-Neutral, szampon neutralny. Umyjemy sobie karoserię metodą oczywiście na 2 wiadra. Jeżeli chodzi o pędzelkowanie szczelin, to zostawiamy sobie na sam koniec, ponieważ zabrudzenia, które są w tym momencie na samochodzie, nawet jeżeli auto nie jest mocno zabrudzone, i tak jeżeli użyjemy pędzla przy jakichkolwiek szczelinach, jak listwy, wnęki klamek, to wszystko może nam spowodować, że piach, który chowa nam się w szczelinach, w połączeniu z pędzlem porysuje nam tą powierzchnię. Dlatego zanim przejdziemy do pędzelkowania takich szczelin, przejdziemy cały proces czyszczenia samochodu, żeby mieć pewność, że tych zabrudzeń i ryzyka porysowania karoserii będzie jak najmniej. Kończymy mycie właściwe, natomiast nie zapominamy o bardzo ważnym elemencie, jakim jest czyszczenie wnęk drzwiowych. O co chodzi? We wnękach znajduje się bardzo dużo luźnych zabrudzeń, które wypłyną nam w najmniej oczekiwanym momencie, czyli na przykład podczas klejenia drzwi lub też progów. Aby tego uniknąć, czyścimy sobie wnęki przy użyciu rękawicy, a następnie czyścimy zawiasy, uszczelki przy użyciu pędzla oraz APC. Po myciu właściwym przechodzimy do dekontaminacji. Zaczynamy od dekontaminacji chemicznej. Najpierw użyjemy deaeronizera, czyli użyjemy w tym przypadku ADBL Vampire Liquid, a następnie po spłukaniu przejdziemy do Taren Glue Removera. W tym przypadku użyjemy ADBL Thixotropic, aby usunąć jak największą ilość smoły, która się na tym aucie znajduje. Samochód co prawda nie ma dużego przebiegu, ponieważ w tym momencie ma on około 9000 km. Samochód od nowości został zabezpieczony folią w pakiecie Full Front, dlatego tymi elementami nie będziemy się zajmować przy klejeniu w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o to, co będziemy oklejać w dniu dzisiejszym w przypadku Audi S5, to drzwi, lusterka, wszystkie słupki piano oraz tylny zderzak. Deaeronizacja ma za zadanie usunąć opiłki metaliczne, które gromadzą się w dużej mierze z tarcz i klocków hamulcowych, jak również na wszystkich elementach, które się znajdują na samochodzie, ponieważ potrafią one w szczególności w dużych miastach osadzać się na całym samochodzie. Po użyciu Vampira Liquida zostawiamy go na około 3-4 minuty, żeby mógł sobie zareagować spokojnie na samochodzie. Następnie ja lubię nanieść pianę na samochód, aby ta piana pomogła nam spłukać dokładnie deaeronizer, a przy okazji dać szansę, aby wypłukała jakieś może jeszcze luźne zabrudzenia, które wciąż gdzieś się kryją w zakamarkach. Przechodzimy do ostatniego etapu dekontaminacji chemicznej, którym będzie usunięcie smoły oraz żywicy z samochodu.
Jeżeli chodzi o preparat Taren Glue Remover, najpierw musimy sobie tą powierzchnię osuszyć, ponieważ produkty, które służą do usuwania smoły, zdecydowanie najlepiej działają na suchej powierzchni. Aby to zrobić, musimy użyć mikrofibry do osuszenia lakieru. Jak ich używać? To też jest bardzo istotne, ponieważ aby ograniczyć zanieczyszczenia na lakierze, które później mogą nam pojawić się podczas klejenia, powinniśmy stosować mikrofibry albo gładkie. Ja lubię używać te, które służą zazwyczaj do mycia szyb, ponieważ one nie posiadają odstającego włosia i podczas mycia, jeżeli oczywiście pierzemy fibry do używania przed PPF-em osobno, będziemy mieli pewność, że nie posiadają one w sobie żadnych dodatkowych, niepożądanych włókien. Możemy również używać ręczników, tak jak nasz Twisted Towel. One świetnie się sprawdzają i również przy ich użyciu nie musimy się martwić o to, że włókna materiału będą nam pozostawać. Zdecydowanie odradzam używania świeżych, nowych ręczników, rękawic do mycia bezpośrednio na samochód, który będziemy później kleić. Warto najpierw te ręczniki wyprać, aby luźne włosie, które może się na nich znajdować, wypadło nam podczas etapu prania. A teraz przyszedł czas na truskawkę na torcie, czyli dekontaminację mechaniczną, którą wykonamy przy użyciu ADBL Sleepy oraz naszej glinki, którą wybierzemy. Wybierzemy tutaj w tym przypadku fioletową, czyli medium. Soft jak najbardziej jest świetny do nowych samochodów, ale tutaj już mamy przebieg tych 9000 km, więc mogłaby być ona zbyt delikatna, ponieważ podczas mycia mogliśmy już wyczuć, że jest trochę tych zabrudzeń, które przy dekontaminacji chemicznej nie do końca schodzą. Dlatego bierzemy swoją glinkę, wrzucamy ją do ciepłej wody, zostawiamy ją na kilka minut i przechodzimy do glinkowania. Nanosimy sobie lubrykant na powierzchnię, spryskujemy również Sleepy naszą glinkę i przechodzimy do glinkowania. Nie szczędzimy tutaj lubrykantu, ponieważ dzięki temu, że będzie go więcej, że ta powierzchnia będzie śliska, oszczędzimy sobie później większej ilości zarysowań podczas polerowania lakieru. Niestety zawsze istnieje ryzyko, że podczas tego glinkowania gdzieś delikatne mikro zarysowania mogą nam powstać. Jest to bardzo sporadyczne. Przy odpowiednim zastosowaniu płynu do glinkowania oraz odpowiedniej glinki do lakieru nie musimy się o to obawiać. Po przeglinkowaniu danej sekcji zawsze polecam sobie wziąć ręką, przejechać po tej powierzchni, zobaczyć, czy przypadkiem nie ma czegoś, co jest wciąż wyczuwalne, co wciąż pod glinką będzie nam schodzić. Warto to sobie sprawdzać, ponieważ później, jeżeli taki punkcik sobie zostawimy po naklejeniu folii PPF na ten element, niestety może być on widoczny po wyschnięciu folii. Teraz czas na ostatni etap po glinkowaniu, czyli pędzelkowanie krawędzi i szczelin. Użyjemy sobie do tego APC 1:10 oraz pędzla. Ja używam zazwyczaj softa. Jest on wystarczająco sztywny, aby wygarnąć jakieś pozostałości brudu z takich krawędzi, które mamy chociażby tutaj. Natomiast wystarczająco delikatny, aby nie tworzyć kolejnych zarysowań na lakierze. W zależności od tego, na co umawiamy się z klientem, czego klient oczekuje, na co się zgadza, na co nie, możemy chociażby te listwy tutaj zdemontować podczas mycia lub klamki, jeżeli mamy standardowe, klasyczne klamki. Tutaj w tym przypadku akurat mamy takie rozwiązanie. Również możemy sobie ściągnąć na przykład lusterka. Dzięki temu sprawimy, że cały brud, który się gromadzi w tych miejscach, zostanie usunięty przed aplikacją folii i wówczas mamy 100% pewności, że instalacja będzie w 100% czysta. Natomiast jeżeli klient nie życzy sobie demontażu elementów, co w wielu przypadkach jest zrozumiałe, czyścimy sobie to w taki następujący sposób. Nanosimy sobie preparat, staramy się go troszkę tam pod krawędź wprowadzić, pędzelek, chwytamy sobie włosie i wprowadzamy włosie w szczelinę i prowadzimy je, żeby jak najwięcej sobie tego brudu stamtąd wypchnąć. Naprawdę warto na ten etap poświęcić sobie troszkę czasu,
bo to on będzie potem stanowił te ostatnie kilka procent, które daje nam czystą instalację. W szczególności tutaj pod lampami różnego rodzaju drobinki brudu uwielbiają się kryć, a potem możemy je zobaczyć gdzieś tutaj 10 minut po oklejeniu folią. Także szukamy, staramy się oczyścić każdą jedną krawędź. Tak samo tutaj. Krawędzie łączące. Warto sobie wejść tutaj pędzlem. W przypadku, kiedy macie troszkę starsze samochody, warto sobie zobaczyć, czy przypadkiem w tych krawędziach nie mamy już nagromadzonego kamienia, który niestety lubi się w takich miejscach znajdować. Wówczas, aby go usunąć, możemy sobie użyć albo Wheel Warrior Gela, albo WSR-a. Oczywiście razem z pędzlem i wypędzelkować to przy użyciu tego kwaśnego produktu. To pozwoli nam na usunięcie większości tego kamienia. Natomiast w kolejnym etapie, który pokażemy Wam w następnym odcinku, będziecie mogli zobaczyć, jak dokładnie sobie przygotować tę krawędź, aby folia jak najlepiej nam związała w tamtych miejscach. Na początku wspomniałem Wam o metodzie, którą pokażemy na końcu, aby pozbyć się jak największej ilości zabrudzeń. W momencie, kiedy mamy wszystkie szczeliny wypędzelkowane, wypłukane, wciąż jest ryzyko, że gdzieś tam w tych krawędziach czai się na nas jakieś ziarenko piasku, tudzież inne zabrudzenia. Metodę, którą poznałem kilka lat temu i którą od tych kilku lat stosuję, to wypłukiwanie krawędzi bez ciśnienia. Możemy sobie użyć szlaufa, możemy sobie włączyć ciśnienie na myjce ciśnieniowej i powoli miejsce w miejsce opłukiwać sobie te krawędzie. Niejednokrotnie zobaczycie, jak razem z wodą wypływa bardzo duża ilość zabrudzeń, które wciąż tam są nagromadzone. Oczywiście, jeżeli jest możliwość, jest czas, jest zgoda klienta, możemy sobie zdemontować takie elementy jak chociażby lampy. Natomiast jeżeli nie, to takie płukanie powinno nam zmaksymalizować efekt czyszczący. Takie krawędzie. Proces mycia i dekontaminacji mamy już za sobą. W następnym odcinku pokażemy Ci, jak odpowiednio wypolerować oraz odtłuścić lakier przed aplikacją folii PPF. Ciebie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a ja zabieram się za osuszenie Audi. Do zobaczenia!